Cześć! Zapraszam dzisiaj na test kultowego podkładu Revlon Color Stay. Tego kosmetyku w zasadzie myślę, że przedstawiać nie trzeba. Jest to hit wszechczasów na całym świecie, nie tylko u nas w Polsce. No po prostu produkt, który nie zna granic. Przywędrował do nas oczywiście ze Stanów Zjednoczonych. To, co charakteryzuje podkład Revlon Color Stay, to jest bardzo silne krycie przy bogatej gamie kolorystycznej, czyli jest nadzieja, że każda z nas znajdzie dla siebie odpowiedni odcień. Revlon Color Stay dzieli się na dwie wersje w zależności od rodzaju cery. Dla cery tłustej mieszanej Combination Oil, zwany z angielskiego, oraz dla cery normalnej i suchej, czyli Normal and Dry. W tej ostatniej, czyli dla cery normalnej i suchej, wyróżniamy SPF, czyli filtr 20. Dla cery tłustej i mieszanej filtr SPF wynosi 15. Nie wiem, skąd ta zależność i rozróżnienie, że dla cery normalnej bądź suchej ten filtr jest wyższy. Być może producent zakłada, że cera jest bardziej problematyczna, bardziej wrażliwa, narażona na promieniowanie. Nie wiem. Ja mam cerę tłustą i mieszaną, a filtr w zasadzie używam 50, dlatego ta 15 jest nawet dla mnie niewystarczająca. To, co jest niezmienne w Revlonie od lat, to jest przede wszystkim siła krycia. Nikt Revlonowi tego nie może zastrzec, ani nie odbierze, że podkład nie kryje, no bo po prostu krycie jest rewelacyjne. To, co jest niezmienne w Revlonie od lat, to jest oczywiście siła krycia, o której już wspomniałam. Revlon jest podkładem silnie kryjącym i bardzo długo utrzymującym się na skórze. Producent zakłada, że są to 24 godziny, natomiast no, myślę, że jest to dobry chwyt marketingowy, bardzo ładnie wygląda na opakowaniu. Natomiast znam tylko jeden podkład, który tak długo mógłby utrzymać się na skórze i to nie jest Revlon, aczkolwiek ten tutaj oto osobnik bardzo długo utrzymuje się faktycznie na twarzy i z produktów takich komercyjnych, ogólnodostępnych, myślę, że Revlon po prostu bije pozostałe podkłady na głowę. To, co jest też niezmienne w Revlonie, to jest szklane opakowanie, które pierwotnie wyglądało najbardziej zbliżone może do tego, aczkolwiek ta buteleczka też szklana ewoluowała, ona się troszeczkę wysmukliła, inne przybrała napisy około 5 czy też 6 lat temu, oczywiście pojawił się znaczek 24 godziny, no i gdzieś 3 lata temu zmieniła się wysokość filtra. Kiedyś Revlon zawierał filtr 6, SPF 6 i ta wysokość filtru w większości z Was najbardziej odpowiadała, ponieważ za filtrem przemawiała też inna gęstość. Do niedawna, czyli kilka lat wstecz, Revlon był bardziej płynny, troszeczkę lepiej się aplikował, zdecydowanie łatwiej. Można go było wydobyć z tego szklanego opakowania. Do ubiegłego roku Revlon był podkładem bez pompki, normalnie wydobywaliśmy go z tego tutaj oto słoiczka, w związku z tym, że podkład jest po prostu mocno, strasznie gęsty, dosłownie budyniowy, to bym nawet źle powiedziała. No to jest po prostu taka formuła podchodząca pod kremową. Ciężko po prostu było go wydostać z takiego szklanego opakowania i producent zapewne na skutek licznych głosów od konsumentów zdecydował się na wprowadzenie pompki i tak też od ubiegłego roku możemy cieszyć się Revlonami z pompką, które znacznie po prostu ułatwiają wydobycie tego naszego ulubionego kosmetyku. Jeśli chodzi jeszcze o rozróżnienie tych dwóch wersji rodzajowych dla cer, przy cerze tłustej mieszanej nakrętkę mamy przezroczystą, natomiast zabarwioną na czarno. Dla cery normalnej i suchej ta nakrętka jest jasna. Jeśli chodzi jeszcze o kolorystykę, kolorystyka jest bardzo rozbudowana. Przedstawię Wam za chwilę najpopularniejsze kolory, jeśli chodzi o cerę tłustą i mieszaną. Natomiast to, co jest istotne, kolorystyka niestety nie jest analogiczna. Czyli kolor z cery tłustej i mieszanej nie zawsze będzie identyczny jak ten sam kolor przy cerze normalnej i suchej. Zwróćcie na to uwagę. Jeśli jesteście zainteresowane zobaczeniem, jak prezentuje się test do tego kosmetyku, to zapraszam Was na dalszą część tego filmiku. Odcień 110 Ivory, najjaśniejszy kolor z całej serii Revlon Color Stay. Podkład bardzo jasny, z zauważalnym pigmentem różowo-brzoskwiniowym. Drugi w kolejności odcień 150 Buff, kolor również jasny, oczywiście ciemniejszy od 110, natomiast on ma w sobie zauważalny i dominujący
pigment żółty, taki delikatny oliwkowy. Ubolewam, że nie ma go w wersji ciemniejszej. Numer 180 to jest Sand Beige, najpopularniejszy kolor spośród całej gamy revlonowej. Kolor, który na przestrzeni lat ewoluował. On niegdyś był ciemniejszą wersją jakby Revlona 150. W tym momencie ma w sobie odrobinę więcej pigmentu różowo-brzoskwiniowego, aczkolwiek w dalszym ciągu pozostaje kolorem neutralnym, o ile tak można określić, i powstał nam taki typowo sand beige, taki bardzo ładny kolor beżowy, bardzo odpowiedni dla większości polskich karnacji. Kolejny kolor to jest odcień 220 Natural Beige, tak się przedstawia. On jest delikatnie ciemniejszy od Revlon 180, natomiast zdecydowanie ma w sobie większą ilość pigmentu różowego. Kolejny kolor jest to odcień 240 Medium Beige. Przedstawia się tutaj następująco. W odróżnieniu od 220 nie ma w sobie takiego różowego pigmentu, a ma za to brzoskwinie. Kolejny kolor jest to Revlon 250, który jest ciemniejszy i można określić go jako delikatnie ciemniejszą wersję od Revlon 180, natomiast ma on w sobie zarówno delikatny różowy pigment, jak i brzoskwiniowy. Odcień 300 Golden Beige. Odcień beżowy, nazwa wskazuje, że mamy pigment złocisty beż. No, tu bym się zgodziła, aczkolwiek zauważalny jest też pigment ciepły, brzoskwiniowy. Odcień 310 Warm Golden, czyli ponownie w nazwie znajduje się złoto. Kolory są do siebie praktycznie bardzo zbliżone. 310 jest kolorem jednak odrobinę ciemniejszy i zauważalna jakby większa ilość pigmentu brzoskwiniowego. Kolejny kolor 320 True Beige, wiadomo, że to jest tutaj ten słoiczek. W zasadzie w przypadku tego koloru i tego numeru numeracja nie jest analogiczna i nie jest chronologiczna, czy kolory nie są ciemne wraz ze wzrostem numeracji, ponieważ ten kolor jest bardzo intensywnie ciemny, w zasadzie praktycznie numery późniejsze są od niego mimo wszystko jaśniejsze. Ten kolor, jak już wspomniałam, nazywa się True Beige. I jest to ciemny kolor z zauważalnym pigmentem różowym, dużo różu i odrobina brzoskwini. Kolejny odcień, numer 330 Natural Tan, naturalna opalenizna, o ile oczywiście można tak to w ogóle określić. Kolor jest delikatnie oliwkowy, można powiedzieć, że jest to ciemniejsza wersja tego koloru 300. Numer 330 Early Tan, czyli też już jest kolejna nazwa z opalenizną. Ten kolor jest pochodną odcienia wcześniejszego, czyli odcienia 320, również jest kolorem opalonym, ale ma jakby większą ilość tego pigmentu różowego. Tutaj to są dosłownie niuanse. Najciemniejszy kolor, który chciałam Wam przedstawić, nazywa się Rich Tan 350 i jest to faktycznie bardzo już ciemny, opalony kolor, jednak w odróżnieniu od tego tutaj równie intensywnego i ciemnego koloru, czyli w odróżnieniu od 320, 350 jest mniej różowy, delikatnie bardziej trąca o kolor bardziej złocisty, większa ilość kaki, mniej przede wszystkim tego różu. Na twarzy nałożony mam krem nawilżający, który będzie stanowić idealną bazę pod mojego dzisiejszego kompana, czyli Revlon w odcieniu 150 dla cery tłustej mieszanej. Moja testerowa wersja jest jeszcze wersją w starym, poprzednim opakowaniu, czyli bez pompki. Twarz jest zaczerwieniona, widać jakieś wypryski, nos też szczególnie przy skrzydełkach bardzo intensywnie czerwony, ponieważ było przed chwilą starcie z chusteczką higieniczną. Rozszerzone pory, zobaczymy jak nasz Revlon, a raczej mój Revlon sobie poradzi z tym wszystkim. Tak przedstawia się Revlon nałożony na nawilżoną twarz w jednej warstwie. Ta część twarzy, czyli moja prawa, podkład był rozprowadzany pędzlem
T10 z marki Loftu, natomiast na lewej części twarzy Revlon nakładany był gąbeczką a la Beauty Blender. Dołożyłam drugą warstwę mojego podkładu w wybranych partiach twarzy, mianowicie przy nosie, w okolicach brody, a także tutaj policzki, ponieważ były najbardziej zaczerwienione. Druga warstwa, podkład na razie nieugruntowany żadnym pudrem. Za chwileczkę wykonam cały makijaż i powrócę do Was pod koniec mojego dnia pracy, bo w pracy w biurze nagrywam. Mamy godzinę 9:55, a zatem przed godziną 16 pojawię się z wykończonym makijażu i zobaczymy, jak podkład przedstawia się po prostu. Mamy godzinę 16. Tak na szybciutko przed wyjściem do domu przyszłam do Was do mojego studia, aby pokazać, jak przedstawia się podkład Revlon Color Stay. Mój kolor 150 Buff dla cery tłustej mieszanej. Jak podkład przedstawia się po 6 godzinach. Makijaż, tak jak już oczywiście można zauważyć, jest skończony, utrwalony pudrem. Nie tyle, że fiksującym, po prostu zwykłym pudrem sypkim. Ja akurat używam Vipera odbijające światło, czyli w żadnym wypadku to nie jest puder matujący, dlatego mat jest tylko i wyłącznie z Revlona Color Stay. Pierwsze spostrzeżenia. Kosmetyki jak najbardziej utrzymane są w ryzach, dobrze się prezentują. Podkład nie ściemniał. To jest bardzo istotna cecha właśnie Revlona, że Revlon nie utlenia się. Chciałabym, żeby wszystkie podkłady posiadały tą cechę, bo ona jest dosyć istotna. Jak sobie raz dobierzecie podkład, macie pewność, że on przez cały czas będzie dla Was koherentny i będzie po prostu dobrze przedstawiać się na twarzy. Co do pozostałości. Cały czas mam katar. Sezon przeziębieniowy jest jeszcze w pełni, pewnie do połowy będzie czerwca. I niestety podkład się starł w przynosie, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu pracowałam chusteczką. To jest chyba nieuniknione. Jeśli mamy katar, ocieramy o nos chusteczką, jest bliskie starcie, to po prostu nie ma opcji. Także to troszeczkę się starło. Delikatnie też na brodzie się starło, ponieważ moje usta są tak wyraziste i duże, że przy konsumpcji delikatnie mi się odbił kolor o brodę. Pomadka nie jest taką pomadką stricte trwałą, utrwalającą się, zastygającą, dlatego po prostu to było przybrudzone. Delikatnie też tutaj nad ustami bardziej widoczny, jakby wszedł w skórę bardziej ten podkład, ale tak na pozostałości wydaje mi się, że wygląda całkiem dobrze. Jestem zadowolona z tego efektu. Jeśli filmik Wam się podobał, lubicie takie testy, to proszę kciukujcie, tak bądź tak. Wolę oczywiście, żeby było tak. Piszcie komentarze. No i co sądzicie o Revlonie? Używałyście kiedyś? Pewnie tak. Jeśli macie coś lepszego, to też piszcie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na stronę ladymakeup.pl.